5 czerwca, lotnisko Berlin-Brandenburg, tu zaczyna się przygoda. Rower do Nowego Jorku dojechał w całości, jest już złożony. Dzisiaj jeszcze nie będzie jeżdżenia, jest godzina 11:30. Jestem już totalnie wyjechany i mam nadzieję, że jak najszybciej dotrę do hotelu i się wyśpię przed jutrem. Pierwszy dzień w Nowym Jorku z Philem. What's up? Idziemy na Bajgla, potem do HM-u jeszcze kupić jedną koszulkę. No i trzeba będzie zbierać jeszcze kilka rzeczy przed czwartkowym ruszeniem w trasę. Pogoda jest spoko, także do usłyszenia. Klasyczny bagel, bacon, egg, cheese. Jesteśmy w Central Parku, na moście znanym z Kevina samego w domu. Tutaj on z tą panią z gołębiami sobie radośnie gaworzył. Phil jest zadowolony, zjadł bajgla. No i idziemy dalej. Trzeci dzień w Nowym Jorku. Dzisiaj się okazało, że Nowy Jork jest najbardziej zanieczyszczonym miastem na świecie, a to z powodu Kanadyjczyków, którzy stwierdzili, że sobie spalą trochę lasów i wyślą tutaj trochę dymu nad Nowy Jork. Dlatego też już jutro ruszam, żeby sprawdzić, co ci Kanadyjczycy nabroili. No i będę się kierował w kierunku Niagara Falls. Dzisiaj jeszcze zrobimy małą pętlę po Nowym Jorku. Most brukliński. Przejedziemy sobie wybrzeżem Manhattanu. No i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Ruszyliśmy na rower dookoła Manhattanu, jedziemy wzdłuż wybrzeża. No i jeśli wam ktoś kiedyś mówił, że Nowy Jork nie jest rowerowym miastem, no to zobaczcie, jak wyglądają ścieżki. Dotarliśmy do słynnej miejscówki z mostem bruklińskim. Co się dzieje dzisiaj z powietrzem, to jest po prostu dramat. Jest wokoło żółto.
Polsce nigdy takiego powietrza nie widziałem. Także te pożary w Kanadzie naprawdę muszą być dość porządne, że tutaj aż tyle tego doleciało. Jesteśmy na Greenpoincie, jak wiecie, dzielnica kiedyś była, może dalej jeszcze jest znana z tego, że jest bardzo polska, ale od kilku lat staje się coraz bardziej hipsterska i byliśmy właśnie w takiej kawiarni, która jest takim trochę kawiarnią, coworkiem. Nie spotkaliśmy żadnego Polaka, no ale cóż. Normalnie z tego miejsca mielibyśmy piękną panoramę Manhattanu, a dzisiaj mamy coś takiego. No cóż, nie zawsze można trafić na zadymienie stulecia. Jeśli myśleliście kiedyś, ten Central Park to nie może być wcale taki duży, no to patrzcie na to. To jest jezioro, które jest w samym środku Central Parku. Nie mogłoby się zacząć bezproblemowo. Jeszcze zanim ruszyłem, zorientowałem się, że nie mam jednej nakrętki w bagażniku, ale udało mi się szybko znaleźć serwis rowerowy, który mi tą śrubkę wymienił. No i teraz mogę już ruszać nad Atlantyk. Na wyjeździe z Nowego Jorku ścieżki rowerowe wyglądają właśnie tak. Służą na przykład do tego, by składować pojazdy do remontów, służą, żeby wykonywać remonty, no i takie tam. To jest nadal ścieżka rowerowa. Jedziemy na Orchard Beach, dokonać oficjalnego zanurzenia tylnego koła w oceanie. No i będziemy już ruszali w trasę właściwą. Jeśli myśleliście, że Stany to tylko domki na przedmieściach, to spójrzcie na to. Wreszcie udało mi się opuścić strefę najbardziej zurbanizowaną. Nie zliczę ilości świateł, ale na pewno zatrzymywałem się więcej niż 100 razy. Teraz jadę na północ do swoich dzisiejszych hostów z Warm Showers. No i zobaczymy, jeszcze przede mną 30 kilka kilometrów, ale mam nadzieję, że to już będzie no tak jak na przykład tutaj. Jak zauważyliście, od jakiegoś czasu jedziemy taką ścieżką rowerową wzdłuż drogi. W Stanach takie rzeczy się nazywają trails. No i tutaj mam taką tablicę informacyjną, którą wam pokażę. South County Trail. No i tutaj mamy opis, co na niej można, a co nie można.
Informacyjna tablica oznaczona. Dotarłem właśnie do swoich dzisiejszych gospodarzy. Tak wygląda ich yard. Okolica jest mega spokojna w porównaniu do tego, co było w Nowym Jorku. To tutaj po prostu można szeptać i jest mega przyjemnie. Zobaczcie zresztą, jak tutaj wygląda, jak tutaj jest ładnie. Także zaraz idę na jakąś kolację, którą Peter przygotował. No i do zobaczenia na drodze jutro. Okay, now remember 5:25, 5, Yeah, 6, yeah. 7, 8, 9, 10. Thank Okay. you. Płyniemy promem przez rzekę Hudson. Wieje tutaj niemiłosiernie, ale prom zasuwa też dobrze. To są właśnie takie hinty od lokalsów. Mój host polecił mi, żebym nie jechał naokoło jeziora, tylko tu jest prom, który kursuje co pół godziny. No i jadę sobie przez rzekę Hudson. Tutaj ona w tym momencie wygląda bardziej jak jezioro, ale musicie uwierzyć, że to jest rzeka. Długi dzień dzisiaj przede mną, bo ruszyłem z Ossining. Będę się kierował do Jefferson. To wyjdzie mi około 140-150 km w dodatku po górkach. No zobaczymy, jak to wszystko zniosę. Trochę czuję, że kolano mnie pobolewa. Będę jeszcze próbował ustawiać trochę rower, no i zobaczymy. Jestem w miejscowości Monroe i trafiłem na czyste złoto. Sklep Dorotka. Idziemy, zobaczymy, co mają. Jeśli kiedyś będziecie w Monroe, New York, to polecam z całego serca sklep Dorotka. Właśnie dostałem darmowego pączka. No kurczę, można się poczuć jak w domu. Jestem w trakcie pokonywania podjazdu dnia. No jest dość długi. Co 8 km. Z tym bagażem nie jest łatwo. No ale powoli sobie kręcę. Mijałem po drodze Farmers Market i stwierdziłem, że zajadę, kupię sobie jakieś tanie owoce. Jakież było moje zdziwienie, gdy pani na kasie policzyła mi za to, co widzicie tutaj, $5. No ale cóż, tanio to już chyba było. Cały dzień udawało mi się jakoś uniknąć deszczu i dopadł mnie jeszcze na samym końcu. No na szczęście jest taka mrzawka. Zaraz jadę do swoich hostów. Właśnie dotarłem do miejsca docelowego, Jeffersonville. No i do zobaczenia pewnie jutro. Zaczynamy dzień trzeci, już jestem na trasie. Dojechałem do miejscowości Callicoon. Jestem nad rzeką Delaware. Dzisiaj znowu dzień z górkami. Mam nadzieję, że kolano, które do tej pory mi trochę
przeszkadza, jakoś dojdzie do ładu. Jedziemy do centrum, zobaczymy jak to tam wygląda. Na razie jestem tutaj nad rzeczką Delaware, którą będę w pewnym momencie przekraczał, żeby wjechać przynajmniej do stanu Pensylwania. Zasilony kanapką, ruszam dalej, no i zobaczymy co przyniesie dzień. Mój pierwszy znak zmiany stanu. Wjeżdżam do stanu Pensylwania. Co prawda tylko na chwilę w sumie, ale mimo wszystko stan odhaczony będzie, więc na plus. Nie zawsze jest tak pięknie, jeśli chodzi o drogi, no i czasami trzeba jechać czymś takim. Drogą przy autostradzie stanowej. A przynajmniej droga jest dobrej jakości, więc się w miarę jedzie. Dzisiejszy host właśnie napisał, że jak się pośpieszy, to pójdziemy na koncert lokalnego zespołu jazzowego do lokalnej brewery. Także zobaczymy jak wygląda local experience w Binghamton, bo tam właśnie zmierzam. Już jestem w sumie dość niedaleko, bo pozostał mi najprzyjemniejszy odcinek tego dnia, czyli zjazd do samego Binghamton. Będzie to kilka kilometrów zjazdu. Póki co jest fajnie, a będzie jeszcze lepiej. Dzień czwarty. Powoli opuszczam Binghamton. Ale zanim to zrobię, jeszcze wam opowiem kilka rzeczy, których się dowiedziałem wczoraj od swojego gospodarza. Binghamton jest jednym z miast tak zwanego pasa rdzy, który to obejmuje miasta, w których przemysł, no powiedzmy, zwinął się. No i to spowodowało falę ubóstwa w tych miastach. Obecnie sytuacja wygląda tak, że największym pracodawcą w mieście jest uniwersytet i kilka centrów medycznych. Także widać tutaj bardzo duże rozwarstwienie społeczne. Jedna ulica może być bardzo zadbana, piękne domki, a następna po prostu rudery. No i tak to wygląda w tych miastach pasa rdzy. Co jeszcze się rzuca w oczy w Binghamton, to bardzo dużo kościołów. Przy Main Street w zasadzie widziałem przynajmniej kilka i to naprawdę takich dość sporych. No zobaczymy, czy w następnych amerykańskich miastach będzie podobnie.
No i ruszamy w trasę. Dzień czwarty zaczynam od małej awarii. Puściła mi śrubka przy bagażniku. Udało się chyba naprawić. Wydaje się, że bagażnik się trzyma całkiem porządnie. Zobaczymy w trakcie jazdy, jak to będzie wyglądało. Wydaje się, że problemy techniczne jak na ten moment za mną. Dzisiaj się przekonuję, że wyprawa rowerowa to nie tylko blaski, jak to mówią, ale też i cienie. Złapałem kapcia, udało mi się dętkę załatać. No ale jest problem z oponą, bo opona nie chce się rozejść. Muszę ją bardzo mocno napompować. No a moja pompka przy 6 barach już odmawia posłuszeństwa, a opona no dalej nie wychodzi. Zobaczymy, będę się starał to jeszcze jakoś dobić. Dzisiaj jest pierwszy taki dzień, że czuję już taki prawdziwy amerykański klimat. Długie, proste drogi wokół farmy, takie malutkie miejscowości. No, czuć już klimacik. Dojechałem właśnie do miejscowości, właściwie do miasta Ithaca. Ithaca słynie głównie z Uniwersytetu Cornell, który jest chyba uniwersytetem z Ivy League, jeśli się nie mylę. Ogólnie jest to takie bardzo studenckie miasto. Będąc w centrum Ithaki, odpaliłem sobie na plo, żeby zobaczyć, co tu jest ciekawego. No i trafiłem na coś takiego. To jest pomnik, tablica informacyjna, po pierwsze upamiętniająca Carla Sagana, a po drugie to jest taki audiospacer. I co ciekawe w tym spacerze, odległości między punktami, tutaj to są planety, odzwierciedlają odległość między ich orbitami w skali 1 do 5 miliardów. Czyli idąc sobie tą ścieżką, przechodzicie przez cały układ słoneczny w skali 1 do 5 miliardów. Dzień piąty, Ithaca. Za mną jest mój host, Claire. No i jesteśmy na wodospadach. Okazało się, że Ithaca jest słynna z wodospadów. No i tutaj mamy wodospad, który jest nieopodal Claire domu. Jeszcze jedna atrakcja tak na zakończenie pobytu w Ithace, no i w sumie na zakończenie tego odcinka vloga. Jesteśmy na cmentarzu. What is the name of this cemetery? Lakeview. Lakeview. Jesteśmy na cmentarzu Lakeview, gdzie pochowany jest jeden z najbardziej znanych itakańskich naukowców, ludzi, Carl Sagan. Możecie sobie sprawdzić, bardzo znany amerykański popularyzator nauki, naukowiec. Nie było tutaj łatwo dojechać, bo Carl postanowił umieścić swój pochówek na samym szczycie tego Lakeview,
Zresztą widzieliście jak to wygląda w dół. No i cóż, na tym kończymy ten odcinek. Co prawda jest poniedziałek rano, a nie niedziela wieczorem, ale stwierdziłem, że domkniemy ten odcinek itakański w ten sposób. No i to by było chyba tyle na atrakcje Itaki. Także do zobaczenia w następnym odcinku.